Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Jak już pewnie wiecie, przez ostatnie kilka dni byłem w Krakowie na evencie Digital Dragons 2025. Przy okazji bardzo polecam Kraków, to jest naprawdę piękne miasto. Natomiast wróćmy do tematu. Na evencie byłem z Rafałem Gubałą z naszej redakcji Game Only. Serdecznie go pozdrawiam, było naprawdę fajnie. Wynajęliśmy sobie tam w tym mieszkanko w tym Krakowie, byliśmy tam całe 3 dni i poszliśmy na event Digital Dragons i oczywiście na dodatkowe imprezy z nim związane. No i tak poznaliśmy tam mnóstwo ludzi, zagraliśmy w mnóstwo fajnych gier, nawet spotkałem się z prezesami dużych firm w Polsce, były to firmy Byte Barrel oraz Teon, które pewnie zresztą znacie. Zapraszam Was serdecznie na relację z Digital Dragons 2025. Zobaczcie, kogo udało nam się spotkać, jakie fajne gry tam były i w ogóle było po prostu zajebiście. Na początek krótko, co to w ogóle jest ten cały Digital Dragons. W dużym skrócie jest to konferencja dla ludzi z branży gier. Do dyspozycji uczestników tej konferencji są m.in. wykłady, jest miejsce do spotkań biznesowych, no i mnóstwo jest oczywiście stoisk do grania w nowe, ciekawe gry, które tam firmy pokazują. To jest przede wszystkim takie miejsce, w którym można nałapać nowych kontaktów, nawiązać nowe współprace. O to tutaj chodzi. Co ciekawe, pomimo że to jest event generalnie branżowy, tak? Czyli dla osób z branży gier, no to nawet osoba prywatna tam może sobie kupić bilet, żeby tam wpaść. Niestety jest to cholernie drogie, bo bilet kosztuje, uwaga, 1730 zł w tej wersji najtańszej. Nie robię sobie z was jaj, to naprawdę tyle kosztuje. Ja miałem akurat tego farta, że ja dostałem akredytację medialną, także ja tam wlazłem za darmo, ale tak to na 2 osoby musiałbym wywalić prawie 4 kafle. Także grubo, nie? Co tam się jednak działo? Już mówię. Na evencie przede wszystkim można spotkać mnóstwo znanych, no i zresztą mniej znanych osobistości też. Na evencie spotkaliśmy m.in. naszych kolegów z redakcji CD Action, był to Karol Laska oraz Filip Chrzust. W sumie nie wiem jak to się stało, że nie zrobiliśmy sobie wspólnego zdjęcia tam, ale może to przez po prostu ogrom atrakcji. W każdym razie Filip nam się pochwalił, że zrobił sobie fotkę z Mike'iem Pondsmithem, czyli krótko mówiąc ojcem Cyberpunka. Pozdrawiam Cię serdecznie Filip, pozdrawiam Cię serdecznie Karol. Na pewno spotkamy się jeszcze na kolejnych eventach. Do tego już spotkaliśmy się na pierwszej imprezie z chłopakami z M Kwadrat Podcast, których również serdecznie pozdrawiam. Oraz także pierwszy raz z ziomeczkiem z łowców trofeów o ksywie Ginko. Może niektórzy z Was już go kojarzą z Twittera czy tam z Discorda. Otóż jest to facet, który ma prawie 14 000 platyn na PlayStation. Czujecie to? 14 000 platyn. Także facet jest w absolutnej czołówce Trophy Hunterów w Polsce. Bardzo było miło mi Cię poznać. Świetnie nam się wspólnie gadało. Na pewno się jeszcze zgadamy na kolejnych eventach. Na koniec spotkaliśmy się z Pawłem z portalu Gaming Mode. No my się znamy już od dawna, chyba od kilku lat, natomiast nigdy nie mieliśmy szansy spotkać się osobiście. W końcu się to udało właśnie na tym evencie. Było naprawdę super. Pozdrawiam Cię serdecznie Paweł. Na pewno się jeszcze spotkamy. No dobra, było tam fajnie, spotkaliśmy się z wieloma znanymi nam osobami, spotkaliśmy też wielu nieznajomych, poznaliśmy mnóstwo osób. No ale ja wiem, co chcecie zobaczyć. Chcecie zobaczyć, jakie najfajniejsze gry były na tym evencie, w co żeśmy grali, o czym żeśmy dyskutowali. Zobaczcie więc 5 najciekawszych gier, jakie zobaczyliśmy na evencie Digital Dragons oraz porozmawialiśmy z ich deweloperami. Na pierwszym miejscu gra, którą już w sumie kiedyś widzieliście na kanale, czyli Souls-like o nazwie Verho. Na konferencji miałem ponownie przyjemność porozmawiać z deweloperami tego tytułu, nawet zrobiłem sobie z nimi zdjęcie. No a przy okazji tego zdjęcia, ja robię sobie zdjęcie z CEO Castle Games, czyli twórcy Verho, a ten ziomeczek w tle na drugim zdjęciu to jest Sebastian, czyli główny programista Verho. Już mi wytknął na LinkedInie, że nie zrobiłem sobie z nim zdjęcia, zrobiłem tylko z Tomkiem. Przepraszam Cię Sebek, no ja serio nie wiem jak to się stało, że zrobiliśmy sobie fotę tylko z Tomkiem, na pewno to nadrobimy na kolejnym evencie. Ale przejdźmy do Verho. Dlaczego ten tytuł jest tak ciekawy, lądował na pierwszym miejscu w tym zestawieniu? Przede wszystkim jest to, krótko mówiąc, klimacik. Tytuł mocno inspiruje się grą Kingsfield, czyli dawną grą legendarnego studia From Software. Ono jest dziś bardzo sławne za sprawą popularnego cyklu Dark Souls, jednak kiedy zaczynało, zrobiło właśnie grę Kingsfield. No i tam w tym Verho przenosimy się do mrocznej krainy, pustoszonej przez tajemniczą klątwę, przez którą umiera każdy, kto zobaczy twarz drugiej osoby. Dlatego też wszystkie napotkane przez nas postacie w tej grze noszą takie specjalne maski zakrywające twarz.
Sam tytuł oferuje do tego ciekawą pikselową grafikę, fajne mechaniki souls-like'owe, a sam twórca gry, czyli Sebastian, naprawdę przyłożył się do tego, żeby był tu klimacik. Do dyspozycji w tym tytule mamy, tak jak w Soulsach, kilka statystyk i całe zatrzęsienie różnorakich itemów, także można z tego robić naprawdę fajne kombinacje. Na deser pozostaje możliwość gry wieloma klasami. Mamy tutaj maga, wojownika, czy też kusznika, albo oczywiście te wszystkie klasy możecie sobie połączyć. Ten tytuł, jak już pewnie wiecie, jeżeli oglądacie kanał, skradł moje serce już jakiś czas temu, gorąco go wam polecam. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to pełny film o tej właśnie grze znajdziecie również na kanale. Na drugim miejscu natomiast gra, którą widziałem tutaj pierwszy raz, od razu mnie zaciekawiła, czyli War Mechanic. Jak sama nazwa wskazuje, w tym tytule wcielamy się w mechanika. Ten mechanik ląduje na odciętej od świata wyspie podczas II wojny światowej. No i co tutaj jest ciekawe, to jest fakt, że II wojna światowa tam ciągle trwa, a mamy już lata 50. Jest to więc alternatywna wersja historii, gdzie walki w II wojnie światowej nie zakończyły się w 1945 roku w Berlinie, a alianci ciągle walczą z III Rzeszą. Naszym zadaniem jako mechanika będzie ogarnięcie się na tej wyspie, majsterkowanie czego się da z pozostawionego złomu oraz wymyślanie całkowicie nowych broni oraz całkiem nowych technologii, które wspomogą naszych sojuszników na froncie. No i żeby tutaj nie było za łatwo, to co jakiś czas ci Niemcy będą próbowali nas zaatakować, będą próbowali się desantować na tą wyspę. W obronie pomogą nam mądrze zaprojektowane automatyczne wieżyczki, czy nawet roboty. Na deser pozostaje jeszcze taki śmieszny po niemiecki robocik podążający za nami, który też pamięta jeszcze swoich dawnych panów, no i czasem wymsknie mu się parę słów o Niemcach. Myślę, że ten tytuł ma naprawdę spory potencjał, wygląda naprawdę dobrze jak na grę niewielkiego kalibru, ma parę ciekawych pomysłów, które mogą przyciągnąć graczy na dłużej. Na razie co prawda nie ma jeszcze daty premiery, natomiast rozmawiałem sobie z twórcami, on zmierza zarówno na konsole jak i na pecety. Przy okazji wam powiem, że zrobiliśmy sobie też fajne zdjęcie w mundurze wojskowym, który właśnie mieli te ziomeczki z War Mechanic. Co prawda ja w ten mundur się nie zmieściłem, ale Rafał już tak. Pozdrawiam was serdecznie. Następny fajny tytuł, jaki mieliśmy szansę ograć, to jest strategia TerraStorm. Ja już kiedyś w sumie miałem szansę o tej strategii napisać na naszym portalu Game Only, bo dostałem tam taką prasówkę, też mnie ta gra wtedy zaciekawiła. Natomiast teraz miałem w końcu szansę w to zagrać. Myślę, że wygląda to fajnie. My w tym tytule przenosimy się do alternatywnej wersji rzeczywistości, gdzie 70 lat temu, podczas wojny, naziści odkryli tajemniczy minerał zwany Viribus. Niestety naziści, jak to naziści, użyli tego minerału, żeby wymordować większość ludzi na ziemi. Dzisiaj ci, którzy przetrwali to wszystko, używają Viribusa, by generować energię i tworzyć nowe miasta dla pozostających przy życiu niedobitych ludzkości. Do tego najlepiej nadają się takie specjalne wieże, to są takie duże, samowystarczalne miasta na zrujnowanej ziemi, które to oczywiście my będziemy musieli własnoręcznie zaprojektować i własnoręcznie utrzymywać. Co ciekawe, to co wam teraz pokazałem, to co wam teraz powiedziałem, to jest tylko mała część tej gry. TerraStorm, podobnie tak jak Frostpunk, wychodzi poza taki typowy schemat gier strategicznych, oferuje nam też sporo zdarzeń fabularnych, tam musimy dokonywać wyborów i od tych wyborów będzie zależało, czy zdobędziemy surowce, czy zdobędziemy technologię, która jest tutaj bardzo potrzebna, no czy też spowodujemy katastrofę, w której zginą tysiące ludzi. Każda decyzja niesie między sobą sporą odpowiedzialność. Na deser niczym w Anno 1800 pozostaje możliwość konstrukcji wielu miast wież i wymieniania się między nimi towarami, co dodaje temu tytułowi takiej dodatkowej strategicznej głębi. Wygląda to fajnie, ja czekam osobiście na ten tytuł i przy okazji mocno pozdrawiam Tomka, z którym rozmawiałem. Na koniec zostały nam jeszcze dwie ciekawe gierki. Pierwsza gierka to jest Jotun Slayer Hordes of Hell. Ja przyznam, w tę gierkę w ogóle nie grałem, bo tutaj pada mi zabrał Rafał i cały czas w tą grę cisnął, co zresztą możecie sobie zobaczyć na filmie. Ja natomiast podczas gdy Rafał sobie grał, miałem szansę porozmawiać z producentem tego tytułu, czyli z Markiem Chlawatym. Przy okazji serdecznie go pozdrawiam, fajnie się gadało. I ten Jotun Slayer okazał się być czymś podobnym do bijącego rekordy popularności Vampire Survivors, czyli tutaj wyposażamy sobie postać, siekamy całe hordy wrogów, aż do zakończenia danej fali. Jeżeli nam się to uda, przechodzimy dalej, zachowujemy swój progres. No i o to w tej grze chodzi, żeby cały czas eksperymentować, cały czas zmieniać sobie skille, ekwipunek i tak dalej, wypróbowywać nowe pomysły na postać,
aż znajdziemy taki, który pozwoli nam kosić wrogów całymi setkami. Pomysł jest niby prosty, natomiast daje sporo fanów, a sama gra ma też naprawdę fajną grafikę oraz też klimat, bo osadzono ją w nordyckich klimatach. Obecnie jest dostępna w Early Accessie na PC, ale planowany jest też release na konsolę. Polecamy się zainteresować. No i ostatni tytuł, jaki chciałem wam pokazać, to jest Dumbriel, jeżeli dobrze to wymówiłem. Jest to Metroidvania 2D od gruzińskiego studia Madmoa. Przy okazji pozdrawiam tego Gruzina, z którym rozmawiałem, bardzo mi się miło rozmawiało. I w tym tytule wcielamy się w gamoniowatego upadłego anioła trafiającego do piekła. Naszym zadaniem oczywiście jest się z tego piekła wydostać. No i to, co tutaj jest ciekawe, to jest przede wszystkim styl tej gry. Jeżeli graliście kiedyś w tytuł Ori albo graliście w Hollow Knight, to błyskawicznie zauważycie, że Dumbriel jest do tych gier podobny, natomiast szybko zauważycie też, że Dumbriel jednak oferuje też coś od siebie. Nie jest to kopia tych dwóch gier, Dumbriel oferuje coś unikalnego i to jest fajne. Miałem przyjemność zagrać parę chwil, wygląda to naprawdę ciekawie, trzymam kciuki za development tego tytułu, z chęcią zagram w niego na konsoli, gdzie też ma się zamiar wybrać. No i to było 5 najciekawszych gierek, jakie widzieliśmy z Rafałem na targach, natomiast to nie jest koniec tej relacji. Ja mam dla was jeszcze małą niespodziankę i w sumie chyba trochę bombę. Otóż jak byłem na tych targach jako media, no to ja tam mam możliwość umówienia się na spotkania twarzą w twarz praktycznie z każdym. Pomyślałem więc, że no fajnie byłoby spotkać z kogoś branży, umówić się właśnie z kimś i porozmawiać o grach. Umówiłem się z paroma osobami, niektóre z tych osób mnie wystawiły, natomiast z wieloma rzeczywiście udało mi się spotkać. Korzystając z możliwości postanowiłem zrobić coś szalonego, czyli umówiłem się na spotkanie z prezesami 2 polskich studiów. No i wiecie co? Oni się zgodzili. W strefie biznesowej miałem więc przyjemność osobiście porozmawiać 1 na 1 z Ernestem Christianem, prezesem studia Bite Barrel Games. On mi opowiedział o swoich najnowszych projektach, w tym o Forgive Me Father 2, czyli sequelu takiej fajnej strzelanki w klimatach Cthulhu. Ona niebawem trafi na konsolę, obecnie jest w Early Accessie na PC. Ja jestem tym tytułem zainteresowany, śmiało oczekujcie, że recenzja tego tytułu pojawi się na kanale, bo my żeśmy dość długo sobie o tej grze porozmawiali. Przy okazji pozdrawiam Cię, Ernest, serdecznie, było mi bardzo miło Cię poznać. Następnie miałem przyjemność spotkać się z prezesem firmy Teon, którą możecie gdzieś tam kojarzyć z produkcji takich gier jak Terminator Resistance czy Robocop Rogue City. Tutaj przyznam, że z Michałem troszeczkę się rozgadaliśmy, bardzo przyjemnie nam się rozmawiało. Michał zna się do tego dobrze na technikaliach, także rozmowa z taką osobą, która zna swoje gry, była naprawdę bardzo fajnym doświadczeniem. Jak też pewnie kojarzycie, ja tego Robocopa kiedyś recenzowałem, no i teraz firma Teon będzie do tego Robocopa wydawać dodatek. On się nazywa Unfinished Business, on ma wyjść 17 lipca i z chęcią zrecenzuję go dla was na kanale. O tym też zresztą rozmawialiśmy z Michałem. Pozdrawiam Cię serdecznie, Michał. Było mi również bardzo miło Cię poznać. I to już wszystko, co widzieliśmy na evencie w Krakowie. Oczywiście i przed, i po była taka wielka impreza, na której oczywiście również byliśmy. No i przy okazji, jak wpadniecie na pomysł taki jak my, żeby z tej dużej imprezy, z tej zakończeniowej, wracać na pieszo do apartamentu 5 km, to ogólnie nie polecam tego pomysłu, bo jak doszedłem, to myślałem, że po prostu padnę, także troszeczkę jest jednak za daleko. Jednak całą konferencję mogę powiedzieć, że oceniam naprawdę pozytywnie. Pozwałem mnóstwo osób, zagrałem w świetne gry. Na evencie spotkałem również starego gracza, który ma tutaj swój podcast, on się nazywa chyba Stary Gracz Podcast. Serdecznie Cię, byczku, pozdrawiam, bardzo fajnie się rozmawiało. Liczę też, że ta relacja Wam się podobała, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, także śmiało walcie o event, czy o to, z kim się spotkaliśmy, co graliśmy, czy w ogóle było fajnie, śmiało mnie pytajcie, albo mnie zbesztajcie, jak kiepsko zrobiłem tą relację, no to już wszystko zależy od Was. Jeżeli chcielibyście się ze mną spotkać na jakimś innym evencie, na przykład na CD Action w Łodzi, na przykład na PGA czy na Pyrkonie, na wszystkich tych eventach będę, także serdecznie zapraszam, dawajcie mi znać i do zobaczenia. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.